Zapraszam na rozmowę z profesorem Zbigniewem Taranienko, krytykiem literatury i sztuki, teoretykiem teatru, autorem ponad 800 publikacji, ponad 300 audycji radiowych i kuratorem ponad 200 wystaw, prywatnie przyjacielem Rajmunda Ziemskiego. Rozmowy o Ziemskim to cykl spotkań realizowany we współpracy z miastem stołecznym Warszawa w warszawskiej historycznej pracowni Rajmunda Ziemskiego. No tak, to samo miejsce. W tym miejscu akurat odbyło się pierwsze spotkanie. Przyprowadził mnie jako gościa Stefan Gierowski. Dlaczego? Miała się odbyć wystawa z takiego cyklu, który mieliśmy porządnie jakoś zbudować, które umożliwiałoby młodym młodym artystom, absolwentom Akademii, wystawianie w sposób legalny i oczywisty, aprobowany przez profesurę swoich prac, ale bardzo młodym. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, żeby Gierowski wystawił. On tak troszeczkę pomyślał i dobrze, ale ja to zrobię, a ja bym chciał to wystawić z Ziemskim. Ziemski, wielki malarz, ale ja go nie znam. No to jest żaden kłopot. Ja pana zaprowadzę, bo to mój przyjaciel. I Gierowski mnie zaprowadził tutaj do pracowni. Wtedy rozmawiałem dłużej po raz pierwszy z Rajmundem Ziemskim. Widziałem oczywiście, jak Rajmund wygląda. Chociaż nie było to takie zupełnie łatwe, dlatego że on raczej nie bywał bardzo często na Krakowskim, a ja głównie krakowskie traktowałem jako miejsce swojej uczelni. Zresztą na Krakowskim pracowałem, bo pracowałem wtedy w Instytucie Filozofii. Instytut Filozofii jest akurat naprzeciwko Akademii Sztuk Pięknych. Bardziej byłem zainteresowany chyba jego obrazami i rysunkami niż w ogóle, niż nim samym jako osobą. Ale był otwarty, pozwalał na dużo, pozwalał sobie pooglądać. Pracownia oczywiście wyglądała troszeczkę inaczej niż teraz. Tutaj była zielona ściana, a przed tą zieloną ścianą wielkie obrazy odwrócone tyłem, blejtramy były tyłem, ale zapełnione dziesiątkami rozmaitych rysunków, szkiców, gwaszy. Właśnie takie rysunki i gwasze mieliśmy tam wystawiać, bo pan Stefan wymyślił sobie, że to będą rysunki, on wystawiał akwarele, a Rajmund Ziemski gwasze. Zrobiliśmy osobne 2 katalogi i odbyła się taka wystawa. W 1984 roku. No tak, czyli 40 lat temu, jeżeli by już jeszcze patrzeć na to inaczej. Więc to wtedy się odbyło moje pierwsze spotkanie. A potem, widząc tyle obrazów tutaj przecież przy pierwszej wizycie i widząc sympatycznego człowieka, z którym łapię jakiś kontakt. Dobry kontakt miałem z Gierowskim, to też trzeba już od razu powiedzieć. Ja wiedziałem, że najlepszym albo jednym z najlepszych malarzy warszawskich jest Rajmund. To mi powiedział chyba jakiś kolega. Miałem kontakty z akademią i z młodszymi, i troszkę ze starszymi artystami, niektórzy tam pracowali, inni skończyli akademię, to jakoś tak wyglądało. W momencie prowadzenia galerii to już kontakty się zaczęły mnożyć i szły rzeczywiście w olbrzymie ilości, bo jeżeli jest wystawa zbiorowa i kilkadziesiąt osób tam wystawia, 20, 30, potem sam sobie takie przyjemności robiłem jak wystawy zbiorowe, ale niespecjalnie dużo, bo ja zawsze wolałem takie spotkania intymne, gdzie można było więcej i głębiej zdobyć, tak powiem. No, swoją osobowością przede wszystkim, bo wcale tak
bardzo i powszechnie się nie udzielał. Był raczej taki zamknięty w sobie, robiący swoje rzeczy. Jego wystawy bywały wydarzeniem. Aczkolwiek w tamtych latach, w 80-tych latach, to ja zrobiłem porządną wystawę Rajmundowi. No, to wiem. Natomiast wcześniej widziałem różne wystawy i nie zawsze z tego wszystkiego byłem zadowolony. Książka rzeczywiście jest też duża i nietypowa, jak na monografię współczesnych, powiedzmy, czy dwudziestowiecznych, ale niedawno temu żyjących artystów polskich. Tu chyba niewiele osób ma takie potężne, objętościowo utwory. No, może nawet więcej niż kilka lat nad tym pracuję. Kilka lat to już intensywnie to piszę, można by tak powiedzieć, od kilku lat. I wówczas jakoś tak tą ideę, żeby zrobić monografię o Ziemskich, przyjęłem spokojnie i pewne już doświadczenia miałem. No bardzo dobrze, ale to zupełnie inna sprawa. Teatr to teatr. Teatrem zajmowałem się dłużej niż plastyką, ale napisać monografię w ogóle o artyście, widząc jeszcze w dodatku tyle obrazów do zbadania, przestudiowania, zobaczenia, wyciągnięcia wniosków, to przyznam, że trochę się tutaj przed tym wewnętrznie broniłem. W końcu znalazłem sposób, jak to będzie, a nie był to sposób, który był stosowany w rozmaitych typach powieści o artystach, bo takich powieści wyszło dużo. One wychodziły w latach 60., 70. Teraz chodził po ludziach i szpiegował dawniejsze życie Rajmunda Ziemskiego, z którym się przyjaźniłem przez 10 lat prawie. Tak naprawdę rozmawialiśmy o rozmaitych rzeczach, ale odwiedzali siebie, no, żyli towarzysko, że tak powiem. Rajmund był też czasami w domu, czy u nas w domu, bo wtedy nie byłem też samotny, miałem żonę, więc odwiedzał i nas i chodziliśmy do Adrii na przykład dosyć często, bo lubiliśmy Adrię, mieliśmy sposób na to, żeby nie wydać zbyt wiele pieniędzy, a miło spędzić wieczór. I tutaj bywaliśmy w pracowni, to jakoś tak szło. Trudno mi określić w tej chwili częstotliwość. Nie było to 2 razy w tygodniu, ani nawet chyba co tydzień, raczej rzadziej. Ale nie było to też raz na kwartał, to było częstsze. Poza tym widywaliśmy się przecież na rozmaitych wernisażach, czy gdzieś przy okazji, albo spotykali gdzieś przypadkiem. W tych ostatnich latach, jak Rajmund już zupełnie przestał kontaktować z ludźmi na zewnątrz, też go spotykałem i też przypadkiem. Gdzieś tu niedaleko pracowni, gdzieś tam koło cukierni na przykład znanej, czy takiego, chyba francuski był to sklep, czy coś, ale gdzieś tu w pobliżu to się zdarzało. Tak to szło. Kontakty były bardzo dobre, bardzo dobre. Ja lubiłem gadać i Rajmund, więc to... A rozmawialiście? I o sztuce. No właśnie, rozmawialiście o sztuce, rozumiem, tak? Nie o sztuce, chociaż nie tylko. Mówiliśmy także o rzeczach jakichś bieżących, poza zajmowaniem się sztuką w perspektywie szerokiej, ogólnej, ważnej. To były raczej momenty, ale zajmowaliśmy się raczej tym, co bieżąco i tym, co nam akurat do głowy wpadnie przy okazji rozważenia jakiejś innej sprawy, czyli te rozmaite uogólnienia, pytania gdzieś były. I rozmowa z Ziemskim, bardzo krótka, która wreszcie powstała, bo ja starałem się też o to, żeby powstała duża rozmowa z Rajmundem, tak jak powstawały średniej miary rozmowy, ale kilkudziesięciostronicowa rozmowa, bądź 2 takie, czy 3 rozmowy, to też jest już coś. Takich rozmów z artystami, z malarzami, czy z rzeźbiarzami zrobiłem sporo. Rozmawiałem ze Stefanem Gierowskim oczywiście, to parokrotnie i to w jakichś 2 seriach i taki wyciąg właściwie z rozmowy, właściwie jego wypowiedzi o Rajmundzie są w książce. Rozmawiałem z jego asystentami. Ciekawymi rozmowami
była, do ciekawych rozmów należy rozmowa z Czesiem Radzkim, znanym mi wcześniej, prawie od początku. Czesio miał wystawiać w tej serii wystaw, o których wspomniałem, ale jakoś się tak zdarzyło, że nie wystawiał. Natomiast wpisywałem jakieś teksty do jego katalogów i rozmawiałem oczywiście o Rajmundzie, on był asystentem przez wiele lat. Rozmawiałem długo z Wojtkiem Cieślińskim. Ta rozmowa też jest użyteczna bardzo. Krystyna Ziemska, siostra Ziemskiego, która właściwie zainspirowała powstanie tej książki, też ze mną wielokrotnie rozmawiała o ziemskim bracie. W małych dawkach. To było wszystko nagrywane, łatane, sklejane. Trwało przez parę lat. I te rozmowy w zasadzie zaczynają książkę. One jakby zastępują oddanie klimatu życia ziemskiego. Od dzieciństwa, od początku, od głupotek rozmaitych także. W czasie okupacji. I wcześniej, i później, i powrotu do miasta w czasie okupacji, o tym Krystyna mówiła tutaj. Więc są bardzo różne wątki w różnych rozmowach, to trzeba od razu powiedzieć. Z Gierowskim o tym rozmawiać nie mogłem, natomiast z Krystyną bez kłopotu. Z asystentami znowu to były rzeczy o hierarchię wartości ziemskiego, bo mimo, że i z ziemskim rozmawiałem i ta rozmowa, która też została w tej pracowni kiedyś przeprowadzona, dotyczy artystów z przeszłości ważnych dla ziemskiego i sytuacji artysty w ogóle w czasie współczesnym. Też dotyczy jakiegoś określonego, innego zupełnie tematu. Więc te rozmowy mają różny charakter, różnie są w książkę wprawione. No cóż jeszcze mogę powiedzieć, rozmawiałem z Teresą Panasiuk, wieloletnią przyjaciółką Rajmunda, która nieraz w tej pracowni była, prawda? Tak, nie sama, bo z Titinką. Titinka jest wspominana w książce także, bo to też stanowi przecież o klimacie całości, o atmosferze. Krystyna mówiła, wyliczała wszystkie zwierzątka, które Rajmund miał na Nowotki. Tak się nazywała kiedyś ulica Andersa. Nowotki, a Rajmund miał tam w chmurce, jak powiedział kiedyś Krystynie, mieszkanie. Podobno stanął kiedyś na środku ulicy, podniósł rękę do góry, my, o widzisz tutaj tą chmurkę, tam będzie moja pracownia. Tak, jakieś takie rzeczy też są w książce, po to, żeby pokazać coś sympatycznego, jakiś moment chociażby, który określa człowieka, w zasadzie nie tylko człowieka, bo przecież te zwierzątka, które hodował Rajmund, zagnieździły się w jego obrazach. One tam są, tak właściwie. Nie każdy to widzi, ale są. Oj, różne. Jakiegoś żółwia, jakieś papuszki nierozłączne, jakieś świnki morskie, dużo ptaków. Psy sprowadzał z ulicy, dlatego że nie chciały się od niego odczepić. Po prostu jakby czując, że Ziemski lubi bardzo zwierzęta, chodziły za nim. A on widocznie tak z nimi rozmawiał, że były ośmielone i przychodziły do pracowni, do domu, mieszkały przez jakiś czas. Tak było. Przypomniało mi się w tym momencie, że Ziemski w czasie tej rozmowy mówi, no, nagrywasz na maszynę. I mnie interesują maszyny, bo ja ich nie znam zupełnie. Nie wiem, czym są. Jak widzę ptaka, to wiem, wystarczy, że mu spojrzę w oczy, to już go rozumiem. Jest jakiś taki wątek. Ja nie byłem świadkiem akurat zabaw Ziemskiego ze zwierzętami, ale coś o czymś takim słyszałem i to się z każdej strony powtarzało. Pierwsza część to jest w zasadzie recepcja jego malarstwa. Recepcja malarstwa, czyli pójście drogą historyczną od wystawy do wystawy, od cyklu do cyklu, czy od tego, co ma być prezentowane, prawda? I opinie
krytyki tej, która była. Najważniejsze rzeczy. Tylko najważniejsze rzeczy, bo tekstów krytycznych było znacznie więcej. Ale ja wyciągałem jakby esencję z tego wszystkiego, więc życie, trochę życia, że tak powiem, parę punktów życiowych, bo nic o życiu intymnym tam nie ma. Może jakaś wzmianka czy dwie. Ale krytyki tak, jakieś trafne i nietrafne i z jednej strony i z drugiej strony. I wyciągi najważniejszych tekstów, które o Ziemskim napisano po prostu. To w tej książce jest w pierwszej części. Aż do końca. Także i po śmierci. Bo wtedy też powstawały bardzo interesujące teksty, które też tam są przywoływane. Fragmentami oczywiście, bo to nie jest antologia, tylko to w jakiś sposób buduje życiorys. Część druga, mniejsza od tego, ale jakoś istotna. Wydawało mi się, że to, co mnie cały czas interesuje w Ziemskim i to, co przeszkadza mi w pełnym zakończeniu tej książki, to jest problem obecności w jego obrazach, począwszy od prac studenckich, dużej ilości głów, twarzy, masek zwierzęcych, czyli animalnych, wplecionych w to, co jest. Prawie, że czasami gdzieś przychowanych, a potem to już ludzie jakoś nie widzą, jak patrzeć, nie wiedzą, jak patrzeć, nie widzą, a maski są w tłach, na wierzchu albo w fakturze, albo już w zasadzie przyjmują formę reliefu, jakichś opowieści, bo coś się tam w ogóle dzieje. Ten wątek cały czas istnieje w książce. Ja pomyślałem, że lepiej to rozwiążę i lepiej sobie odpowiem na pytanie, dlaczego w zasadzie co 3 lata artysta tak się bardzo zmienia, że wydaje się, że to jest zupełnie ktoś inny i że można byłoby w zasadzie powiesić obrazy Ziemskiego z bardzo różnych okresów, podpisać innymi nazwiskami i nikt nie miałby o to pretensji. Bo można by powiedzieć, że to są inni ludzie, dlatego że Ziemski zmieniał zasady budowy obrazów, zmieniał swoje techniki, środki malarskie, których używał, zmieniał formaty. Raz malował na bardzo wysokich i wąskich płótnach, i innym razem na niskich, ale za to długich, szerokich, można by powiedzieć raczej, takich jak starożytne pano, gdzieś tam. No więc to się tak zmieniało. Niekiedy to się tak zmieniało niespodziewanie, że w ogóle nie można było pojąć, dlaczego Ziemski akurat tak sobie postanowił. Żeby na to wszystko odpowiedzieć, to ja zacząłem to dzielić na cykle wbrew Rajmundowi i jego intencji, bo on wszystko nazywał przecież pejzażami. Podzieliłem to na cykle. Wyszło ich około 20, czy prawie 20. Ziemski wiedział, że musi namalować bardzo dobry obraz. Czego szukał? To można jakoś psychologicznie próbować tłumaczyć, tylko trzeba być pewnym, że to o to właśnie chodzi. Ja nie wiem do końca, czy ta postać, która się przywija przez to jest zły duch, czy pewna wada Boga. A to zupełnie co innego by określało to, czego szukał Ziemski. W każdym razie w jakiś sposób Ziemski zastanawiał się nad, że tak powiem, nad bytem człowieka, jego stosunkiem do rzeczywistości. Chciał pokazać emocjonalny stosunek do rzeczywistości, swój własny. Przez to malował, jak malował. I dlatego może także zmieniał to wszystko naraz, chcąc pokazać to wszystko, co pokazywał w innej trochę konfiguracji, bo to rozszerzało i wzbogacało to, co było poprzednie. Ziemski żył historią sztuki i wielkim malarstwem. To dla niego byli bliscy, można by tak powiedzieć. Miał swoje przemyślenia,
swoje upodobania, różnie to klasyfikował. To ważne być takim przenośnikiem wartości przez pokolenia. Takich ludzi było wielu. Jest coraz mniej. Ale czy Rajmund widział obrazy Artura Nachta-Samborskiego? Nie ma żadnych świadectw. Jest świadectwo ich przyjaźni. Krystyna opowiadała kiedyś, że jak Rajmund odprowadzał gdzieś Nachta, to Nacht mówi: o zobacz, co tutaj w górze zrobili, coś dziwnego. Nie wiem, czy znasz tę anegdotę. Nie znam. A to ja ją chyba gdzieś przytoczyłem. A chodziło o to, że Nacht chciał chwilę odpocząć po prostu i pokazywał coś, czego wcale nie było. A, nie widzisz, to pójdźmy dalej. I szli dalej, prawda? Więc to już jest raczej zaawansowana przyjaźń, tego typu zachowanie i tego typu anegdota, którą to jest. Nacht był chory trochę, coś mu dolegało. Chciał chwilę odpocząć. Ja jestem jednak estetykiem z wykształcenia, czyli takim człowiekiem, który szuka zasad sztuki. Chce je określić, złapać. Tak jak nie zrobić pędzlem, tylko gdzieś wyłapać to, co istotne, ważne, to, co jest nośnikiem wartości, powiedzmy. I nasze rozmowy polegały, ja przynajmniej chyba byłem takim rozmówcą dla Rajmunda, że ciągnąłem w tą stronę, a jemu się to podobało dosyć, prawda? Nie w stronę anegdotyczną, jeśli była jakąś anegdotyczną, dla odpoczynku albo dla jakiejś konkretnej wiedzy, która była do czegoś potrzebna, czy bądź użyteczna dla mnie. Tak mi się wydawało przynajmniej. Ale na ogół to one to było takie bujanie w obłokach. Krystyna mówiła, że ona lubiła słuchać rozmów Ziemskiego z malarzami. Jakie to wspaniałe były rozmowy. Jak oni ze sobą rozmawiali. A ja starałem się wszystko wyłapać. Ale rzadko mi się to udawało. A malarze mieli taki zwyczaj, że jak było spotkanie z Gierowskim, to oni chcieli być tylko we dwójkę. Nie chcieli, żeby była przy nich ani Krystyna, ani Teresa. Na przykład zamykali się po prostu i sami odprawiali jakieś własne nabożeństwa. To jest interesujące też takie takie życie samotników we dwoje, prawda? Bo to tak troszkę wyglądało. Jak to się wszystko, czego się to trzyma? Czego się to trzyma? Więc tak sobie spojrzałem, jak się zmieniał i rozwijał kolor w malarstwie Ziemskiego. Jak funkcjonowała przestrzeń? Na początku bardzo źle. To w zasadzie były emblematy na tle. Tam nie było przestrzeni. Żadnej. Był jakiś taki, jak w grafice, prawda? Jest znak, jest tło i koniec. A tło nie wiadomo, czy jest. I często przestrzeń sprawia takie wrażenie, że jakby jej nie było, że jest pusta. A nie wiem, na pewno pamiętasz takie obrazy, kiedy ja to nazywam walka na prętach i filarach.